jeszcze jest takie coś, co się ustawia. Będziemy z tego nagrywać na przykład różne... Standardowe ujęcie musi być. Nie wiem, ciebie widać. Airport. Moja dewiza. Proszę Państwa, najpierw bydło, potem kowboje. Boarding completed. Jestem przerażony. Tego nie widać, bo jestem zestresowany. Jestem przerażony. Szef kuchni znów w akcji. Bo jednak nie jest szef. Ciebie tak sądzisz? Ponieważ zbiera brudne naczynia od pasażerów. Dobry szef, chodź do klientów. Dobry był. Jesteśmy w Stambule. Gdzie jesteśmy? W Istambule. Mamy właśnie pewną rozbieżność z Piotkiem, gdzie dokładnie się znajdujemy, ale wszystko wskazuje na to, że jednak... Lądowaliśmy na lotnisku w Istambule, przed nami Stambule zrobiłeś specjalnie. Lądowaliśmy na lotnisku w Stambule. Będziemy siedzieć jakieś 6-7 godzin do następnego samolotu. Czy to ważne? Nie chodzi o to, żeby cię wyjaśnić z gwiazdą w tej kamery. Ale duży telewizor. To gdzie teraz? Tam. Tam? Ale tam jest, nie ma jedzenia. Generalnie przyjechaliśmy przed chwilą do Hanoi i mieliśmy małą... Scysję, dziękuję Aniu. Panem gospodarzem naszego hostelu. Nasz piękny hostel pierwszego dnia. Fantastyczne noclegi. No troszkę cena nam się nie zgadzała, ale już pogadaliśmy. Pan już chciał nas wyrzucić, ale jako że jesteśmy bardzo mili, sympatyczni i ugodowi, to nam się udało. A teraz szukamy jakiegoś miejsca, żeby zjeść wietnamskie nudle, natomiast jest tego tyle tutaj, że nie możemy się zdecydować. Ponieważ... kupmy wodę najpierw. Tak, najpierw chcemy kupić wodę. Zapłaciliśmy 12 zł za butelkę litrową wody. Trochę drogo. Trochę drogo. Ale Evian. Dzień drugi, jesteśmy w Hanoi. Właśnie wstaliśmy, idziemy wymienić jakieś pieniądze, coś zjeść. Spotkaliśmy kolegę Piotrka, który nas troszkę prowadzi po mieście. Super. Sklepy z wieszakami obok siebie, to stwarza dużą konkurencję. Naprawdę myślę, że ceny tutaj mogą być bardzo niskie.
jeśli chodzi o przemieszczanie się po ulicach, ciężko tutaj iść chodnikiem, gdyż albo są zaparkowane motory, albo skate mają swoje stanowiska. Ruch jest potężny, trąbią non-stop. Kolega powiedział, że używają tego głównie do echolokacji. Jeżeli chce się przejść bezpiecznie przez drogę, po prostu trzeba iść zdecydowanie płynnie. Kierowcy prawdopodobnie nas ominą. Nie ma ruchu, bo Pieniądze wymienione, obiad zjedzony, idziemy zwiedzać. To było takie malutkie. Gdzie jest Ania? Zgubiliśmy Anię. Nie. Piotruś, mówisz mi, że mam robić zdjęcie ludziom, jak się wczułeś, chciałam zrobić zdjęcia chłopakom myjącym naczynia na środku ulicy. teraz jest zielone. Teoretycznie możemy przechodzić. Tutaj no nie ma koszy. No nie ma koszy, no. Także jeżeli masz śmiecia, to bierzesz bo przepraszam, wyrzucić, bo da się to wyciąć, czy jeszcze raz mam robić. Rzucasz do rynsztoka, a czy po prostu pod krawężnik, a później wieczorem pani sobie idzie i zbiera te śmieci, no Jezus. Tak jak skończę. Ojej, kosz na śmieci. Wchodzimy właśnie do świątyni Słońca. Słońca? Tak chyba. Nie ma tu słońca, więc... Hey. Wow. Thank you. Już świetnie. Znajdujemy się teraz w pagodzie, czyli świątyni buddyjskiej, świątyni Słońca, która znajduje się w centrum Hanoi, na jeziorze wrzuconego albo wyrzuconego miecza. Bardzo ładna świątynia. Legenda głosi, że żółw... Legenda dotycząca tego jeziora głosi, że miecz... Strasznie fatalnie to powiedziałeś. Jeszcze raz. Nie będzie żadnej legendy. Koniec. Legenda głosi, że król Wietnamu został obdarowany mieczem wykutym przez bogów, przez żółwia, który wyszedł z tego oto jeziora i tym mieczem pokonał Chińczyków. Prawdopodobnie. I następnie wrzucił ten miecz do tego jeziora i to jezioro, nazwa tego jeziora pochodzi właśnie od tego wydarzenia, nazywa się jeziorem zwróconego miecza. Banknoty się po prostu kupuje na kiosku albo na jakimś targu. Je spalają, żeby przebłagać duchy, albo żeby sprawić, że duchy będą przychylne dla nich, albo przedstawiają jakieś napisy, prośby, albo po prostu są fałszywymi banknotami, dongami z Ho Chi Minh i takie palą. Czyli palą swojego ukochanego wujka. Właśnie się dowiedzieliśmy, że w Wietnamie palą wujków. Bardzo niewyraźnie, nawet po angielsku. Chciałem powiedzieć, że to jest właśnie taka ala brama floriańska, gdzie studenci przed rozpoczęciem roku modlą się o powodzenie na wszelkich egzaminach. No.
pomnik króla, który zjednoczył Wietnam. A tu za mną stoisko z Virtual Reality. Idziemy sprawdzać sobie wycieczkę na jutro do Hongla. Więc mam nadzieję, że jakieś jeszcze będą czynne biura i znajdziemy coś szybko i tanio. Właśnie kupiliśmy wycieczkę do Halong Bay. Jutro o 8:30 wyjazd. Wujek. 10 tysięcy za taką przyjemność. Pyszne. Do you know Lewandowski? The football player. Soccer player. I'm not care much about that. So, do you know Marie Curie? Maria Curie. Yeah. We know. She's from Poland. It is, exactly. She used a lot in Poland? Zloty? Yeah, the lights. I got some. Oh, really? I got the 1 grass, the 20 grass, the 1 glass, and the 2 glass. Większość mięs sprzedawanych na ulicach jest żywa, ponieważ Wiesz, że musimy w tym kupić klimacie dzisiaj, boją się, tak? że one po prostu zgniją. Widzieliśmy krawy powiązane, ale żywe. Chyba pies. Generalnie ja jestem zachwycony. Jestem zachwycony tym miejscem, klimatem tego miejsca. Hanoi jest brudne, nie oszukujmy się, jest brudne. Śmierdzi. I śmierdzi, no. Ale jest naprawdę fantastycznym miejscem. Po prostu ludzie są tak uśmiechnięci, tak weseli i tak pomocni. I po prostu wszystko na ulicach ma swój urok i jest naprawdę genialnie. Hello. Bartosz. This is my friends from Poland. And we would like to drink a beer. Mały krabik. Yeah, it's really good. Boję się. Dawaj. A, on się rusza. Nie wymiotuj, bo nie wymiotuj. Wyjdziecie w rząd. Jesteśmy właśnie prowadzeni przez wietnamskich studentów, kolegów Michała. Everyone say hello. Jesteśmy na Clean Targu, gdzie można kupić praktycznie wszystko. Targ jest otwarty od piątku do niedzieli przez 3 dni, 24 godziny na dobę. Jego długość to 3 km. Także mam nadzieję, że jesteśmy gdzieś pod koniec. Nie, chyba jesteśmy na początku. Jest sok Z trzciny cukrowej. z trzciny cukrowej, strasznie słodki. Przechodzimy właśnie koło najstarszego i największego marketu w Hanoi, który został wybudowany w XIX wieku. Uległ pożarowi i 50%... Jest go pożar. Jest go pożar, ha. I 50% tego marketu zostało zniszczone. Zobacz też, tutaj są bramy. Są 3 bramy, które zostały odbudowane. Oryginalnie było ich aż 8. It was very nice to meet you. Yeah. So, you too. Thank you very much. Rozstaliśmy się z Wietnamczykami znajomymi z Polski. Bardzo fajnie byli. No i bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Idziemy po jakąś wodę i do hostelu spać, ponieważ jutro o 8 ruszamy do Halong Bay. Jest 10. Jeżeli chcesz coś zjeść, to zjedzmy. Ale jutro wstajemy o 8, idziemy nie? spać.
Przygotowujemy właśnie tradycyjną hanojską zupę. Hanojską. Jest to taki bulion. W środku dorzuca się różne rodzaje mięsa, tofu, makaron, sałatę. Przelewa się do takich małych garnuszków i się je. Tutaj również mamy przepyszny sos z chili, z limonką oraz z solą i pieprzem. Dzień drugi dobiega końca. Idziemy do hostelu, zjedliśmy pyszne jedzenie. Pyszną zupkę, jesteśmy najedzeni, także śniadania nie będzie. Dobranoc.